Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski. O czym dzisiaj? O naszej pewnej kondycji zdrowotnej, czy quasi-zdrowotnej, bo nie tyle będziemy mówili o naszym zdrowiu, tylko o pewnych warunkach związanych z utrzymaniem tego zdrowia i sprawnością. Konkretnie o co chodzi? Chodzi o leczenie. Od lat powtarzam, no może się wymądrzam oczywiście, wielu może to ocenić, ale to mniejsza z tym, że powtarzam, że przede wszystkim system leczenia, czy system opieki nad chorobą, bo mamy w Polsce, w wielu innych krajach Ministerstwa Zdrowia. Jakiego zdrowia? To jest bałwanienie, tak prawdę mówiąc, do kwadratu. Jakiego zdrowia? System lecznictwa, że tak powiem, to jest w ogóle i ministerstwo, to jest, nie jest Ministerstwem Zdrowia, tylko ewentualnie Ministerstwem Opieki nad Chorobą. Do tego to się sprowadza, a nie Ministerstwo Zdrowia. To ministerstwo nie zajmuje się zdrowiem, żadne, niezależnie od rządów, niezależnie od systemów jakichś społecznych, politycznych i tak dalej. Generalnie mamy do czynienia w ogóle z jakimś pomieszaniem pojęć, jakimiś bzdurami i tak dalej, i tak dalej. Tak prawdę mówiąc, co nawet mówiąc z pełnym szacunkiem, jeżeli chodzi o lekarzy, przecież lekarze nie zajmują się utrzymaniem jakby zdrowia, tylko leczeniem. I teraz pytanie, czego leczeniem? Choroby czy człowieka? Bo tu jest masa nieporozumień. Leczymy trzustkę, leczymy wątrobę, leczymy płuca. Jak to? Ale w zasadzie co leczymy? Nie płuca, nie wątrobę, nie trzustkę, tylko te choroby, które tam są, ale pytanie, w jaki sposób leczymy? Czy zabieramy się za konkretny organ, kiedy całe ciało choruje, razem z psychiką człowieka? No ale to jest taka dywagacja, wiecie o co chodzi. Akurat wam nie muszę tego tłumaczyć, to raczej ci, którzy tak przypadkowo czasami wejdą na kanał, no to raczej wyjdą, jeżeli nie rozumieją, powiedzmy, pewnych rzeczy. Znaczy nie chcę tego potraktować jako przytyk, tylko chodzi o pewien poziom wibracji, pewien stan świadomości, rzecz jasna, i sprawa załatwiona. I teraz, kochani, no właśnie chcę dzisiaj, o właśnie mówię, tu ten trup w szafie tutaj, który ja tu wam pokazuję, i tak dalej, a więc w zasadzie taka audycja funeralna, że tak powiem, cmentarna. No i oczywiście cierpienie. I co z tym cierpieniem? Posłuchajcie, trafił do mnie niedawno artykuł bardzo ciekawy. W służbę zdrowia czeka potężny kryzys, z szafy wypadł kolejny trup, no więc dlatego ten trup tam akurat się na miniaturce pojawił i na tle, a więc i to zobaczcie, że to jest świeżynka, tak prawdę mówiąc, bo 25 czerwca 2024 rok. Więc o czym mowa? Zaraz jeszcze tutaj ja powiększę, pozwolę sobie powiększyć ekran, żeby dla Was to było też bardziej widoczne. A więc zdrowia czeka potężny kryzys. Z szafy wypadł kolejny trup. I teraz dlaczego ja w ogóle tą audycję? Dlatego, że kochani, znowu będę się wymądrzał. Od wielu lat powtarzam, jeżeli umiesz liczyć dobrze, to licz na siebie. Każdy z nas płaci składki, również ja, składki zdrowotne. Również ja na NFZ jako emeryt płacę składkę zdrowotną. Nawet nie pamiętam, ile to jest, 300 czy więcej złotych, naprawdę nie pamiętam. Ale ja od wielu lat po prostu nie byłem w żadnej przychodni, u żadnego lekarza, nie leczę się kompletnie. Wiele lat temu, chyba z 10 lat temu, owszem, byłem w pewnym związku, gdzie moja ówczesna partnerka mówiła, że Janusz, ty masz 58 lat, ty musisz absolutnie poddać się badaniom. To niemożliwe, żebyś ty był zdrowy, ta na pewno coś masz. Ona miała takiego, no, nie powiem co miała, taki sposób myślenia. Okej, bardzo się przejmowała. Więc okej, w porządku. Musimy zbadać twoje jelita. No dobrze, poddam się kolonoskopii, czyli nałożyłem specjalne porteczki tam, gdzie mnie badano. No wiadomo, przez co wepchano mi taką specjalną rureczkę. Widziałem wszystko, co się dzieje w moich jelitach na monitorze.
Oglądałem to wszystko, tam takie urządzenie rozpychało te moje jelita, rozpychało. Ja to czułem narastający taki ból, potężny dyskomfort, ponieważ ja znam swój organizm całkiem nieźle, więc w pewnym momencie oświadczyłem lekarzowi, mój panie doktorze, jest zaraz zemdleję, więc żebyście byli uprzedzeni, żebyście wiedzieli, co robić. Co pan takie bzdury opowiada? Jak to pan zemdleje? Skąd pan to może wiedzieć? Ja powiedziałam, że wiem, co mówię, więc bądźcie przygotowani. No i może minuta upłynęła, a ja odpłynąłem i sprawa była załatwiona, więc spełniło się to, co powiedziałem, bo ja w życiu jak mdlałem, to bardzo świadomie mdlałem. Wiedziałem, że to będzie. No i kilka godzin przeleżałem, później pod Krupulówkami ratowano mnie, bo był wstrząs i tak dalej. No ale się przy okazji przekonałem, bo widziałem i lekarz później uświadomił, proszę pana, pan ma czyściutkie jelita, żadnego polipu, nic kompletnie. Ewentualnie za 10 lat jakieś badanie przeprowadzimy i sprawa załatwiona. A więc, a przy okazji też robiłem badania na, słuchajcie, jakieś wątrobę, coś, kilkadziesiąt jakichś po prostu czynników. Okazało się, że jeden tylko miałem lekko zakłócony, no ale jako dziecko chorowałem na żółtaczkę i to było związane właśnie z tym. E, Co chcę przez to powiedzieć? Że oczywiście badać się warto, bo to jest profilaktyka, ale sama profilaktyka nie polega na badaniu i wczesnym wykryciu choroby i jej leczeniu. Profilaktyka polega na tym, żeby robić wszystko, żeby nie zachorować. I tak system powinien działać, a nie kasa jest spompowywana w to, żeby więcej środków dla szpitali, więcej maszyn, więcej lekarzy, więcej jakichś środków chemicznych, jakieś coraz bardziej drogie leki i tak dalej. Przecież my wiemy, o co chodzi. Chodzi o cash i to niezły cash. My jako ludzie, obywatele kraju, składamy się na tych wszystkich, którzy są oczywiście leczeni. NFZ decyduje, czy w przypadku jakiegoś bardzo trudnej choroby i bardzo drogich leków, czy dać te leki, czy też nie, i tak dalej. Więc ci, którzy nie chorują, tak jak ja, składają się na tych, którzy chorują. Ale ja wydaję też całkiem niezłe kwoty. Dzisiaj stać mnie na to, emeryta, na to, żeby wydawać na siebie około 800 000 złotych na to miesięcznie, żeby utrzymywać moje zdrowie na, myślę, dobrym poziomie. Kiedy wypali się moja świeczka, nie wiem. E, Nie ma żadnej gwarancji, że ja będę sprawny do 128 lat, bo tak sobie założyłem życia. Natomiast dzisiaj, mając już ponad 70, jestem w miarę sprawny, jak na mój wiek, mam całkiem fajną energię i tak dalej, i wiem, czemu to zawdzięczam, tak prawdę mówiąc. A więc systematycznie, od 12 lat bardzo systematycznie wspomagam swój organizm. Koniec, kropka. Więc jest tak, jak jest. A więc jeszcze raz, żebyśmy się dobrze rozumieli, żeby to wybrzmiało. Mamy zadbać o profilaktykę, czyli o profilaktykę skoncentrowaną na tym, żeby zabezpieczać swój organizm przed ewentualną chorobą, żeby wzmacniać swój system odpornościowy, żeby zrobić wszystko, żeby wszystkie nasze komórki funkcjonowały jak należy i żeby w organizmie nasza armia sił specjalnych, Glomu, Nilu, tych naszych fok, powiedzmy z Gdańska czy też z Gdyni, nieważne gdzie tam po prostu nasza specjalna ta Formoza znaczy działa, żeby te siły specjalne były w stanie zabić wszelkich intruzów, wszelkie komórki nowotworowe i tak dalej, które się mnożą. Cały czas w każdym organizmie się mnożą. I teraz popatrzcie, jeszcze raz powtarzam, umieć dobrze liczyć, licz na siebie. W jakim kontekście? Służbę zdrowia czeka potężny kryzys. Z szafy wypadł kolejny trup. Niepokojące informacje docierają z obszaru służby zdrowia. W ciągu 3 lat na ochronę zdrowia może zabraknąć nawet 160 miliardów złotych. Informuje Rzeczpospolita, pytając, co wzrośnie, składki czy podatki? Po co mają wzrosnąć? Po to, żeby sfinansować tą dziurę potężną. Gazeta ocenia, że to ogromna kwota, jako że dla porównania budżet na obronność wynosi w 2024 roku 159 miliardów złotych. Prawie tyle samo.
O miliard mniej. Rzeczpospolita dotarła do przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego raportu Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027. Autorzy przyjrzeli się perspektywom finansowania ochrony zdrowia w kolejnych latach. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzystał prawie wszystkie rezerwy, które kumulowały się w trakcie pandemii w latach 2020-2022. Aha, rezerwy wykorzystał. W jakim celu? Na co? Na zakup czego? Respiratorów, które rozrywały płuca, szmat, które miały chronić nas przed czymś tam i tak dalej? Doprowadziła do tego między innymi zmiana w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z listopada 2022. Przeniosła ona ciężar finansowania wielu zadań z budżetu do NFZ-u. Dochodzą do tego koszty znowelizowanej w 2022 roku ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W efekcie od 2024 roku wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia przekraczają znacznie poziom przychodów ze składek i muszą być finansowane dodatkowo dotacją podmiotową z budżetu. Jej kwota w kolejnych latach ma znacząco rosnąć, pisze Rzeczpospolita. Zadajmy sobie pytanie, jeżeli jest dziura w takim razie w NFZ-cie, to w takim razie jak ją można zasypać? Albo zwiększać podatki jakieś tam dziwne, albo ewentualnie zwiększyć składkę zdrowotną. Sprawa załatwiona. E, Załatwiona może nie dla wszystkich, bo tak prawdę mówiąc, mm, kogo uderzy to po kieszeni. W skrajnym scenariuszu ponad 1/3 wydatków NFZ będzie finansowana z dotacji. 33% ma być finansowane z dotacji. Czyli rząd musi znaleźć pieniądze w budżecie na dotacje. Jeżeli mamy 160 miliardów fundusz NFZ-u, no to 1/3, ponad 1/3, no trzeba liczyć jakieś 55 miliardów złotych dodatkowo trzeba znaleźć. To oznacza tak zwaną wydolność składkową na poziomie niższym niż 67%, podczas gdy obecnie wydolność systemu emerytalnego w ZUS ponad 85%. Czyli słuchajcie, ZUS-owi brakuje 15% do wypłat, NFZ-owi brakuje, słuchajcie, ilu? 33% do właściwego opłacania procedur medycznych. Według wyliczeń autorów raportu luka w NFZ w stosunku do prognozowanych przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne w scenariuszu zakładającym ograniczenie sprawności funkcjonowania systemu zdrowia, luka wyniesie nie mniej niż 92,5 miliarda złotych łącznie w latach 2025-2027. Czyli 25, 26, 27, 3 lata, czyli rocznie ponad 30, no liczmy około 31 miliardów złotych w każdym roku będzie za mało. Tak jak liczyliśmy. Gazeta zauważa, że planowane uchwalenie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz przywrócenie starych zasad naliczania składki zdrowotnej w obecnym brzmieniu powiększyłyby tę lukę o prawie 30 miliardów złotych do poziomu 120 prawie 2 miliardów złotych. Luka w scenariuszu zakładającym utrzymanie sprawności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na obecnym poziomie to aż prawie 130 miliardów złotych. Luka 130 miliardów. Gdy dodamy uchwalenie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej, niedobór wyniesie prawie 159 miliardów złotych. Z szafy wypadł kolejny trup po poprzednim rządzie, mówi Rzeczpospolitej Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, współautor raportu. Słuchajcie, znaczy nie chcę się tutaj bawić w politykę, a więc ja tylko odczytuję, że to jest kolejny trup po poprzednim rządzie.
w tej chwili nieważne, kto zawinił, jest żaba na talerzu i teraz trzeba się zastanowić, co z tą żabą zrobić. Czy zaczynać konsumpcję od łapy, czy od oka, czy od pyszczka, nie wiadomo. Od dłuższego czasu zmagamy się z dziurą w ZUS, bo składek nie wystarcza na wypłatę emerytur. Teraz okazuje się, że zbilansowany do tej pory system ochrony zdrowia, finansujący się składkami zdrowotnymi, rozjechał się i mamy dziurę, która będzie rosła, dodaje Sławomir Dudek. Wskazuje, że o ile dotacją trzeba pokrywać 15% wydatków ZUS, to o tyle w przypadku NFZ-u będzie to 33%. To, o czym żeśmy mówiłem poprzednio. Dziura w NFZ-cie w relatywnym ujęciu jest 2 razy wyższa od dziury w ZUS-ie. Do 2027 roku stanowić będzie 1,5% PKB, a w dłuższej perspektywie urośnie do 2% PKB, bo mamy kryzys demograficzny i składek będzie mniej. Oczywiście rodzi się coraz mniej dzieci. Słuchajcie, czytam niedawno opracowanie na bazie materiałów z ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych, że mniej więcej około do końca tego wieku, czyli mniej więcej 2100, liczba Polaków zmniejszy się do 20 milionów. Takie są prognozy. I społeczeństwo będzie się starzeć tym bardziej. Zauważa, że dodatkowo Polska ma dziurę w ZUS, wydatki na armię i wyzwania w szkolnictwie. To jest poważny problem dla finansów publicznych. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie i teraz ten artykuł oczywiście to jest tylko takie jakby pretekst do dyskusji, do przemyśleń. Co my mamy robić jako przeciętny człowiek? No jak zachoruję, to muszą mnie leczyć. Muszą? Gdzie? W szpitalu? Jakim szpitalu? Gdzie nas położą? W sali, gdzie leży powiedzmy 10 pacjentów, którzy nie są samodzielni i my też. Kto nam się będzie opiekował? Pamiętam w mojej miejscowości rodziny Bielsku-Podlaskim była szkoła pielęgniarska. Nie wiem, czy w tej chwili istnieje, ale o ile wiem, chyba nie. Zawód był naprawdę wysokie kwalifikacje te pielęgniarki i te dziewczyny, te panie miały. Dzisiaj jest trochę inaczej. Ta praca jest potwornie ciężka. Pielęgniarki są niedofinansowane, niedoceniony jest ten zawód. Tym bardziej, że wówczas, jeżeli coś jest niedocenione, to system wchłania wszystkich jak leci i w związku z tym obniża się poziom, poziom jakości opieki nad chorymi. Zawsze tak zwany zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Prosty przykład. Tak jak ze Stanów Zjednoczonych jest jakieś miasto, dzielnica, zaczynają się wprowadzać powiedzmy inni ludzie z innego troszeczkę sortu, z inną świadomością. Jestem bardzo delikatny. Wykupują pomału te przestrzenie, więc ci tak zwani normalsi zaczynają się wyprowadzać, bo widzą tych innych, powiedzmy, ludzi, widzą te graffiti na murach, widzą, że czują już na sobie, że wieczorami nie można wyjść na spacer, że zaczyna się robić niebezpiecznie i wycofują się. Szukają innych dla siebie lokali, sprzedają za bezcen, powiedzmy tym napływowym, za bezcen swoje mieszkania, swoje domy, wyprowadzają się i to się tak rozrasta. Nie chcę nikogo oczywiście krzywdzić, ale to jest taki pewien mechanizm, taka metafora. Więc w związku z tym mamy problem i to poważny problem. Jak utrzymać zdrowie i swoją sprawność? I ja od lat powtarzam, co, co często nie spotyka się z jakimś entuzjazmem, powtarzam to, co ja myślę, co powinniśmy robić. Jeżeli dzisiaj nie zadbamy o siebie, o nasze zdrowie, o profilaktykę prawidłową, czyli zapobieganie, czyli wspomaganie organizmów, to za 10, za 15 lat będziemy, no, in black hole, jak to mówią Amerykanie, w czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć ostrzej. Ale domyślacie się, o co chodzi. Jeżeli dzisiaj nie przeznaczymy pewnych pieniędzy na profilaktykę, na wspomaganie organizmu, to później będziemy musieli wydać znacznie większe pieniądze, albo już ich nie wydamy, bo nie będziemy mieli,
Bo znam ludzi, którzy dzisiaj zgłaszają się do mnie, renciści na przykład, albo w ogóle ludzie, których system wyrzucił, bo zaczął człowiek chorować bardzo ciężko i znalazł się, no, wywalili go z pracy po dłuższym okresie tych zwolnień lekarskich. I on nie ma pieniędzy na to, żeby kupić sobie coś, co może mu poratować zdrowie. Miałem ostatnio taki przypadek. Zgłosiła się do mnie pewna osoba, totalnie rozbita, lekami. Sam mówi, ja mogę tylko cytować, że po prostu medycyna go załatwiła. Jeżeli chyba przez cały rok, przez rok, między innymi brał antybiotyki, no to w jakim stanie są jego jelita i cały organizm? W jakim stanie jest układ odpornościowy? Mam z kolei bardzo dobrego znajomego, mój serdeczny kumpel jeszcze z podstawówki z Ogólniaka, którego leczono przez pół roku, jak dobrze pamiętam, antybiotykami różnymi i też rozwalono mu totalnie jelita. No więc dla mnie to się w głowie oczywiście nie mieści, no ale są to też ludzie, którzy też nie rozumieją, na czym polega utrzymanie zdrowia. Ja rozumiem, że wielu z nas nie rozumiała wiele lat temu, też nie rozumiałem tego. Dzisiaj mam pewną wiedzę. Też nie posiadam całej wiedzy wszechświata, ale już widzę, jakie są efekty, bo prowadzę, wiecie doskonale, wielokrotnie o tym mówię, taki kompleksowy program zdrowia, który pomaga na wspomaganiu organizmu systematycznym. Po co? Po to, żeby nie zachorować. A nawet jeżeli złapiemy jakąś infekcję, żeby po prostu łatwiej to przejść, żeby organizm miał siły obronne, miał doskonale wyćwiczoną, wykształconą armię wojowników. A więc chodzi o mocny układ odpornościowy i trzeba go wspomagać. Tym bardziej, że nasze organizmy ulegają destrukcji i na poziomie somy, i na poziomie psychiki. Psychosomatyczne, wszystkie choroby są psychosomatyczne. Bo zaczynamy chorować, nam psychika siada. Siada psychika, to jeszcze bardziej obciąża to po prostu ciało, somę. A więc naprawdę trzeba zacząć myśleć, co mamy zrobić. Oczywiście ja nikogo do niczego nie namawiam. Każdy ma być wolny w swoich decyzjach. Ja mogę tylko dać informacje, przekazać informacje, więcej nic. Wskazać. Jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, bo się zgłaszają ludzie, panie Januszu, może coś pan i tak dalej. Ja mówię, mogę przekazać informacje, mogę panu podpowiedzieć, mogę pana wprowadzić do systemu, mogę pana poprowadzić po prostu w takiej kuracji wspomagającej organizm. Nie wezmę za to ani grosza, tak prawdę mówiąc. Bierzesz, wchodzisz, udostępniam ci wszelką wiedzę, którą posiadam. Możesz korzystać do woli. Cały czas. A jaką pan da mi gwarancję? Żadnej. Bo też nie mam żadnej gwarancji, że ty, człowieku, zastosujesz to, co ci powiem, dokładnie tak, jak ci powiem. A tutaj mam też kolosalne doświadczenie. Więc jakie chcesz gwarancje? Jakie gwarancje daje ci medycyna, że wyjdzie z raka? Prawidłowo z nowotworu, ale to już mniejsza z tym. A więc jakie gwarancje? Więc kochani, nie chodzi o moje wymądrzanie się, tylko wiecie co, do pasji szewskiej mnie doprowadza ten stan utrzymywania nas w niskiej świadomości, że jedynie leki, że jedynie szpitale, że jedynie oficjalne procedury i tak dalej, i tak dalej. Jakie procedury? W Polsce są inne niż na przykład na Zachodzie, jeżeli chodzi na przykład o leczenie nowotworów. Pytanie dlaczego? Co jakie nowotwory? W jednej z audycji na temat Michała Sędziwuja mówiłem, że będę coraz więcej zamieszczał informacji opartych o ścisłe badania naukowe, bardzo obszerne, na temat na przykład nowotworów. Czym są spowodowane? Zakwaszeniem organizmu. To jest bardzo szeroki temat i ciągle jest, słuchajcie, kompletnie niezrozumienie wielu lekarzy, dietetyków, w ogóle ludzi, wielu terapeutów. Czytam ostatnio też, słuchajcie, wchodzę na różnego rodzaju strony internetowe prowadzone przez dietetyków
którzy mówią na temat zakwaszenia, to jest mit, bzdura, nie istnieje coś takiego, wystarczy tylko racjonalnie się odżywiać. I oni mają pewną wiedzę, mają w swojej dziedzinie szeroką wiedzę i nie mają zielonego pojęcia o zakwaszeniu na przykład. Ja będę ten temat często poruszał, bo będę przypominał, bo to, że nakręciłem ileś tam już audycji, no to one już są gdzieś tam, no trzeba byłoby, żebyście się po prostu odświeżali, ale będę chciał cały czas mówić o tym, bo ciągle jest niezrozumienie. I na przykład ci lekarze, dietetycy kompletnie nie rozumieją, co to jest zakwaszenie, że to nie jest zakwaszenie krwi, bo oni mówią, nie da się zakwasić krwi. A ja mówię, że raz, że można ją zakwasić, są na to dowody i koniec, kropka. Ale nie chodzi o zakwaszenie krwi, tylko przekwaszenie tak zwanego interstycjum przestrzeni międzykomórkowych. Tych przestrzeni, w których pływają komórki, jak ryby w oceanie, jak ryby w stawie. I teraz pytanie, czy te ryby pływają w czystej, krystalicznie czystej wodzie, czy w brei chemicznej? O to chodzi. A więc nie chodzi o zakwaszenie krwi na Boga. Dlaczego tego ci fachowcy, profesjonaliści ciągle tego nie rozumieją? I to nas zabija, zakwaszenie. A więc to jest jedzenie, to jest to, czym oddychamy, to jest to, co pijemy. Wszystkie soczki, słodkie, 7-upy, Coca-Cola i tak dalej, i tak dalej. To powoduje zakwaszenie. Te wszystkie ponczusie, wszystkie przetworzona żywność, wszystkie tak zwane fast foody. Fast food to jest równoznaczne z dead food albo junk food. Najpierw jest junk food, czyli śmieciowe żarcie. Szybkie żarcie to jest śmieciowe żarcie, to jest śmiertelne żarcie. Przykład Ameryki. Jak to społeczeństwo wygląda? Jak oni wyglądają? Ogromna masa ludzi to są ludzie otyli. Pytanie dlaczego? Co jedzą? I tak dalej. Więc dlaczego tak szerzej sygnalizuję ten temat? Bo jeszcze raz powtarzam, decyzja należy do każdego z nas. Jeżeli dzisiaj się nie przeznaczy miesięcznie, może 200-300 zł, chociaż na minimum, mówię tu konkretnych pieniądzach, chociaż tyle, chociaż żeby wspomagać organizm specjalnymi minerałami, zestawami, takich wieloskładnikowe zestawy, żeby się przynajmniej odkwaszać, żeby pogorszyć stan bytowania wszelkiego rodzaju pasożytów, mikropasożytów, nazwę to tak, w organizmie. Bo one uwielbiają środowisko zakwaszone. Wszelkie bakterie, wszelkie wirusy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego dr Bodnar z Przemyśla stosował 2019-20 rok, 21 amantadynę, która odkwaszała wnętrze komórki. I wówczas wszelkie wirusy typu SARS, czyli oddechowe, nie miały racji bytu. I wyprowadził siebie i wielu innych ludzi. I oczywiście zaczęły się dla niego problemy i to poważne. A więc odkwaszanie. Coraz więcej lekarzy o tym mówi, w Polsce również, ale bardzo nieśmiało, bo boją się systemu, boją się własnych kolegów. Więc posłuchajcie, będę o tym mówił właśnie w kontekście tego, co nas może spotkać. Nie będzie pieniędzy na leczenie. No nie będzie. Trzeba to uznać jako fakt, że coraz gorzej jest z tym względem. Pogarsza się opieka w szpitalach chociażby, z pełnym szacunkiem dla wielu oddanych pacjentom lekarzy, personelowi medycznemu, dla tych, którzy naprawdę opiekują się, bo znam i takich ludzi z medycznego systemu. Ale ja mówię o systemie, a nie o pojedynczych ludziach, bo ludzie są różni. A więc, kochani, kończąc, prognozy są takie, jakie są, opracowania statystyczne są, matematyczne, statystyczne są takie, jakie są, liczby nie kłamią, to są fakty. A więc pytanie, co my możemy zrobić we własnym zakresie? Jak nie to, co ja proponuję, to znajdźcie coś innego. 5 minut gimnastyki porannej dziennie. Pijcie czystą wodę. Więcej warzyw, mniej mięcha, mniej serów, mniej produktów mlecznych, które zaśluzowują organizm, które zakwaszają organizm, które wychładzają organizm. Ja mówię o tym medycyna chińska. Ale jest medycyna chińska, Boże, co za foliarz. Mam to
Nie powiem gdzie, tego typu opinie głupców, bo medycyna chińska to jest kilka tysięcy lat, a nasza zachodnia medycyna to jest około 100, może 150 lat. Z czym do ludzi? To, że mamy lepsze urządzenia, że te całe tomografy, te różne inne historie, to jest bardzo mało. I co, leczymy poszczególne kolana, gałki oczne, wątroby i tak dalej, nie leczymy całego człowieka. Aj, przepraszam, rozgadałem się trochę, ale po prostu czasami muszę, bo się uduszę, tak prawdę mówiąc. Kochani, każdy ma własny rozum. Każdy ma jakąś przestrzeń, tu między uszami te około 25 centymetrów. Każdy ma te szare komórki, podobno nieczynne, do niczego. Aha, do niczego. Znowu głupota i więcej nic. Więc niech każdy po prostu myśli, zastanawia się. Mówiłem o kilkuset złotych. To trzeba wygospodarować, bo jeżeli dzisiaj nie wygospodarujemy, to później nie będzie w ogóle. W jaki sposób może zmienić jedzenie i zaoszczędzić na jedzeniu? Mniej wydawać na głupoty, sorki, nie wchodzę do kieszeni cudzych, niczyich nie zamierzam. Natomiast jeżeli ktoś mówi, no ale ja muszę to kupić, no co ja dziecko, lodów nie kupię? Oczywiście, że kup sobie co chcesz, tylko chodzi o to, żeby to wydawać sensem. Nie muszą być to lody codziennie albo Coca-Cola codziennie, na które się wydaje ciężkie pieniądze. Zamiast Coca-Coli nauczyć dzieci pić wodę i wszystko. Moja partnerka tak nauczyła swoje dzieci. Jakoż małe dzieciaki jeszcze były i w przedszkolu one chciały wody, a nie czegoś innego. I panie były zdziwione, wychowawczynie. Jak to woda? No prosto wodę. I wszystko. W szkole to samo, na jakichś tam przyjęciach klasowych. Woda. Już to poprawi. Wystarczy parę rzeczy zmienić. Wystarczy parę rzeczy zmienić. Mniej ponczusiów, mniej ciasteczek, mniej słodkich napojów i tego wszystkiego i już to zmieni bardzo dużo. I to wszystko. I można po prostu zmieniając swój, że tak powiem, garnitur żywieniowy, można zaoszczędzić. Trzeba zastanowić się, ile wydajemy codziennie na jedzenie na osobę w rodzinie. I co kupujemy. Jeżeli byśmy zrobili taki bilans, to wyszłoby, aha, z tego można zrezygnować, z tego można zrezygnować, ile żywności się marnuje. Mamy naprawdę solidne rezerwy i można coś sobie przeznaczyć zupełnie na wspomaganie organizmu. To warto zrobić, czas najwyższy, zmieniać swoje myślenie. Trzymajcie się, kochani. Ja wiem, że niektórych może ludzi ta audycja zdenerwować, zburzyć. No to niech zburzy, niech zdenerwuje. Dlaczego by nie? Ja wiem, że jak się kij w mrowisko wtyka, no to wtedy wywołuje to jakiś ruch, ferment, z tego coś może być dobrego. 20 powie, Dąbrowski zwariował, a jeden powie, no coś w tym jest. I mnie chodzi o tych jednych, a cała reszta na razie niech po prostu czeka. No, każdy musi dorosnąć, zmienić swoją świadomość, to wymaga czasu. Jezus też nikogo nie zbawił na siłę, dobra, jeps, dłuknęło, błysnęło, wszyscy już jesteście zbawieni. Nie, każdy musi zbawiany jest jednocześnie zbawiającym, ale to już jest inny, znaczy na inną okazję temat. Może kiedyś o tym też porozmawiamy. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że jak zwykle dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że chcecie mnie wysłuchiwać, również tych moich tyrad, podładowanych czasami wysokim poziomem emocji, bo wkurzają mnie pewne rzeczy. Nie wkurzam się na Was, tylko wkurzam się na to, co się dzieje. Z Wami co się dzieje, co Was dotyka, bo mnie to dotyka również. No, a ja mam taką ideę fix, uwolnić ludzi pod każdym względem, prawnym, edukacyjnym, zdrowotnym, wszelkimi innymi. Dlatego służy wiedza. Podstawowa sprawa. Informacja to grunt. Jak się ma informacje, można podejmować różne decyzje. Niepodjęcie decyzji to też jest podjęcie decyzji. No i koniec, kropka. Trzymajcie się jeszcze raz. Liczę na Wasze subskrypcje, lajki, komentarze, najlepszości. Papatki.